Serdecznie zapraszam do odcinka 18 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Templariusze część 5. W poprzednim odcinku 17 wyjaśniłem, skąd pochodziła herezja templariuszy. W tym odcinku opowiem o brodatym bożku templariuszy. Bogomiłowie i lucyferianie byli blisko spokrewnieni, choć ci pierwsi dzielili swój kult pomiędzy Bogiem a jego dwoma synami. Lucyferianie natomiast czcili jedynie Lucyfera, uznając świat materialny za swoje dzieło i utrzymując, że dogadzając ciału przebłagali swojego demona-stwórcę. Mówiono, że czarny kot, symbol szatana, figurował w ich ceremoniach jako przedmiot kultu, także podczas ich okropnych nocy i orgii, na których składano ofiary z dzieci, a ich krew wykorzystywano do wypieku chleba eucharystycznego. Louezle dochodzi do wniosku, że tajemna doktryna templariuszy wywodziła się od tzw. bogomili, ponieważ uznawali jednocześnie Boga dobrego, bez symbolicznej reprezentacji, i Boga złego, któremu nadawali cechy bożka o strasznym wyglądzie. Ich najgorętszy kult kierowany był do tego Boga zła, który jako jedyny mógł ich wzbogacić. Tak jak lucyferianie twierdzili, tylko starszy Syn Boży, Satanel lub Lucyfer, ma prawo do hołdu śmiertelników. Jezus, jego młodszy brat, nie zasługuje na ten zaszczyt. Chociaż w wyznaniach rycerzy nie znajdziemy tych idei tak jasno zdefiniowanych, to potwierdzają tę teorię ci, którzy opowiadali, że powodem niewiary w Chrystusa było twierdzenie, że Jezus był fałszywym prorokiem i powinni wierzyć w Boga Najwyższego Niebios, który może ich ocalić. Według Louisiera, bożek, którego czczono jako brodatą głowę, znaną w historii jako Bafomet, reprezentowała podrzędnego Boga, organizatora i władcę świata materialnego, sprawcę dobra i zła tu na dole, tego, przez którego zło zostało stworzone. Etymologia słowa Bafomet jest trudna do odkrycia. Renoir twierdzi, że powstało podczas przesłuchania dwóch świadków w Carcassonne. Mówili oni o figurze Bafometi i sugerując, że było to zniekształcenie słowa Mahomet, czego życzyli sobie przesłuchujący ich inkwizytorzy. Teoria ta jest mało prawdopodobna, ponieważ muzułmanie zabraniają wszelkich bożków. Wilke wskazuje, że mahometanizm templariuszy był połączony z kabalizmem i że ich bożek był w rzeczywistości głową starożytnego starca z długą brodą lub czasami jako 3 głowy w jednej, co potwierdza słowa Elifasa Liviego, że templariusze zostali wtajemniczeni w tajemnicze doktryny kabały. W 1842 roku mason Ragon opowiedział, że templariusze nauczyli się od wtajemniczonych ze wschodu pewnej doktryny rzymskiej, przypisywanej świętemu Janowi Apostołowi. Dlatego wyrzekli się religii świętego Piotra i zostali Joanitami. Elifas Levi wyraża tę samą opinię. Stwierdzenia te opierają się na legendzie, która została opublikowana po raz pierwszy na początku XVIII wieku, kiedy stowarzyszenie nazywające siebie Ordre du Temple twierdziło, że pochodzi bezpośrednio od oryginalnego zakonu templariuszy. Stowarzyszenie to opublikowało 2 dzieła: Manuel de Chevalier Le Ordre du Temple w 1811 roku oraz Leviticon w 1831 wraz z wersją Ewangelii Świętego Jana różniącej się od Wulgaty. Książki te zostały wydrukowane wyłącznie dla prywatnego obiegu wśród członków i podają, że zakon świątyni nie przestał istnieć od czasów Jacques'a de Molaya, który mianował Jacques'a de l'Armenier swoim następcą na urzędzie. I od tego czasu cała linia wielkich mistrzów była kontynuowana aż do końca XVIII wieku. Po krótkiej przerwie została przywrócona pod rządami nowego wielkiego mistrza Fabre Palaprata w 1804 roku.
No cóż, okazuje się, że templariusze uważali Jezusa za fałszywego proroka i czcili bożka Bafometa. Ich doktryna była podobna do doktryny Bogomilii i opierali swoje idee na kabalizmie, podobnie jak współcześni Rzymianie z Chabad-Lubawicz. Poza tym wygląda na to, że prawdopodobnie linia wielkich mistrzów templariuszy jest kontynuowana nadal. Na tym zakończę odcinek 18, w którym opowiedziałem o podobieństwach templariuszy z Bogomilami. Serdecznie zapraszam do odcinka 19 pod tytułem Templariusze, część 7.